Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Idziemy do pewnego obiektu, który jest dojazd do niego. To jest troszeczkę kłopotliwe. Mam nadzieję, że mimo wszystko nikt tu nie mieszka. Zresztą zaraz sami to ocenicie. Ocenimy razem właściwie. Tutaj wygląda tak, jakby ktoś jednak szedł w tym kierunku. Tylko pytanie, kto i dlaczego. I to niedawno. Mam nadzieję, że urbexerzy, a nie jakiś mieszkaniec na dziko. Słucham? Wydaje mi się, że to jest człowiek. Wydaje się to być wszystko ogromnym gospodarstwem. Wątpię, żeby były to zwierzęta. Wygląda mi jednak na człowieka. Tak? No bo to tak naprawdę jest gospodarstwo z młynem. Gdzieś tutaj ogromne. Zastanawiam się, czy to właśnie nie było takie... Czy ja na razie mam jedną myśl? Czy jesteśmy tu sami? Wygląda to na dosyć wydeptane. Takie po niemieckie. Myślę, że może nikt tu nie mieszka. No. Tu jest wejście do tego domu. To są zwierzęta, to tutaj. No one by się może bały, jakby był człowiek. No, też tak myślę. Ale zobacz. Czyli to jest dom, nie jednak, jak myślałam, To młyn, tylko wejście do domu. to jest dom. Ale ogólnie to jest ogromne gospodarstwo. Tu jest wszystko dla zwierząt. Tu jest ten taki wyciągnik. Coś, co kiedyś Wandrus nam mówił. Kojarzysz? Tak, to jest chyba do gnoju. Do gnoju, tak się wysuwało. Nie wiem. Zanim tam wejdziemy, troszeczkę mnie to zastanawia. Czy faktycznie zwierzęta tędy chodzą? Czy może mimo wszystko ktoś tu pomieszkuje? Czy mieszka po prostu? Jakieś krzesło. Ogólnie robi niesamowite wrażenie to miejsce. Co? Przygotowujesz się już? Tak, bo ja obojętnie co, to ja tam wchodzę. No tyle kilometrów, żeśmy przyjechali, to Nie. musimy podjąć to ryzyko. Dzisiaj tak troszkę inaczej, latarką. Dzień dobry. Wejdźmy na prawo i raczej trzymajmy się siebie. Dobra, ale sprawdźmy tylko tutaj, żeby wiedzieć, jakie mamy zaplecze. Aha. Może ja wejdę pierwszy. Już jestem. I co tam? Spokojnie.
Jak żeśmy już tutaj weszli, To się rozejrzyjmy. Mhm. Zobaczcie, jakie ładne meble. Niesamowite meble. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej z latarką. Możemy się zamienić, jak chcesz. Nie. Może tak być. Troszeczkę inaczej po prostu. Zobaczcie. Jakiś dezodorant. Może ktoś tu pomieszkiwał. Teraz aktualnie chyba nie. Dziwna ozdoba. Zobaczcie tutaj. Takie cienie troszkę będą dzisiaj. Ale myślę, że do zdjęcia lepiej jak będziesz miała panel. Zobaczcie, mimo że szyby są całe zabite deskami, to mamy firany i zasłony. I ten wałek, spójrzcie na ten wałek. No, powiem wam, że wygląda to troszkę dziwnie, nie? No. Takie, no dziwny. Nie wiem, na razie może nie będę określał, czy dziwny ten dom jest, ale jest specyficzny. Już kiedyś w takim podobnym, z takimi łukami byliśmy. Były to rejony Dolnego Śląska. Tam pójdziemy później raczej. Tu jakaś wędzarnia była. Na tym korytarzu, bo to jest taki korytarz jakby. Nie wolno się przestraszyć cieni, które gdzieś tam rzucamy, a jest to charakterystyczne dla latarki. Tutaj jakieś włączniki. Myślę, że prądu nie ma. Tutaj jest główne wejście i ten korytarz. Ale poczekam jeszcze chwilę na Olę, żeby przejść do kolejnego pomieszczenia, które wydaje się być bardzo ciekawe. Z łóżkiem, piecem, pełno różnych mebli. Niektóre okna są tylko odsłonięte. Dobrze, że maseczki mamy założone. Tu mamy takiego kotka, ale to jest kotek po prostu maskotka. Całe szczęście. Tu jest mnóstwo różnych rzeczy, jakby atrament był rozwalony. Popatrz, jaka ładna niska szafa, nie? Tak, bardzo ładna. Pusta. W ogóle bardzo dużo tu jest takich rzeczy, które są ładne, po prostu. Wanna. Niektóre rzeczy może faktycznie były przeniesione z innych miejsc. Tu akurat myślę, że to zrobimy sobie tak, bo może komuś się przydać. Dom jest bardzo dziwny. Już to powiedziałem. Teraz już powiedziałem. Stare łóżka pewnie. A tutaj, z tego co widzę, jest przejście do młyna. Tak, tu był młyn. Czyli tutaj z domu można było przechodzić do młyna. Czyli mieszkał tutaj po prostu młynarz z rodziną. Cały wyposażony młyn. Tu jest praktycznie wszystko. Ale niestety schody. No, schody są już bardzo zapleśniałe, więc nie będziemy po nich wchodzić do góry. Tu było osobne wejście do młyna. Takie echo tutaj jest, jakby coś mówię, to za chwilę to słyszę. Ale po dłuższym czasie. Tutaj mnóstwo tych rzeczy jest. Takich typowych, tam koła zamachowe, różne do pasków transmisyjnych, takie, nawet pasek transmisyjny tam taki leży. To jest ogromne koła tego młyna. Drzwi rozwalone. Jakieś piece, coś takiego. Zobaczcie, jak to wygląda.
To wszystko jest bardzo stare. Bardzo stare. Te koła, to wszystko. Te narzędzia, które tu zostały. To wszystko tu zostało. To jest nieprawdopodobne. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Stary młyn. Tutaj też jakieś piece. Coś koło tego. Tutaj kolejne pomieszczenia. To wszystko jest tu jeszcze naoliwione. Zobaczcie tutaj. Ogromne to jest. Ogromny młyn. Właściwie zajmuje taką 1/3 tego domu. Tu jeszcze spodnie młynarza. Zobaczcie. Widzicie? Spodnie młynarza. Ale to wygląda naprawdę. Robi niesamowite wrażenie. Tą latarką będę starał się rzadko zaświecać, bo to jednak jest do takiej eksploracji bunkrów niż do domów. Więc musicie zaspokoić swoją ciekawość. Ale myślę, że możemy się spokojnie zamienić. Tak, ale ja Tak. myślę, że to jest dobrze. Ja mam wszystko. Tak, myślę, że nie trzeba. I tak na górę nie będziemy wchodzić, bo te schody są bardzo ryzykowne, powiem Ci. Zobacz, jaki ten słup jest piękny. Ten słup jest jest rzeźbiony. rzeźbiony, jest tak. To jest nieprawdopodobne. Wygląda to naprawdę pięknie. Jakaś łopata. I tutaj stare takie informacje, a stare plakaty. A od schody są naprawdę w złym stanie. Zresztą tutaj już komuś się złamały pod kimś. Ale mamy tutaj plakat. Wołek zbożowy to największy wróg ziarna w składzie. Przez wołka tracimy rocznie około 2 miliony kwintali ziarna. Strzeż się wołka i walcz z nim wytrwale. Uwaga w czasie ruchu, smarowania maszyny i koniec, nie wiem co dalej. Proszę pluć tylko do spluwaczki. Tutaj jest tak napisane, zobaczcie. Proszę pluć tylko do spluwaczki. Takie informacje po prostu. Tu jakiś też pasek. Pełno śrub różnych. Gwoździ. Nie wchodzę, bo te deski, mam wrażenie, są tak miękkie, że za chwilę wszystko się zawali. Zresztą ktoś już tam próbował wchodzić do góry. Oczywiście tam atrakcyjność jest bardzo duża, ale patrząc na tą pleśń na tych stropach, to naprawdę nie warto ryzykować. Nie chciałbym, żebyśmy my byli pierwszymi, którzy spadną z tego i się połamią. W każdym razie, jak tam zerkniecie, tutaj jest jeszcze, tutaj, o, to jest worek na mąkę. Widzicie? Worek na mąkę. Tam Ola robi zdjęcia. Będziemy teraz przechodzić dalej po prostu. Bo tam nie będziemy wchodzić do góry. Nie da się, widzę. Nie, bo jest bardzo zniszczone to. Wchodzimy z powrotem do tego pomieszczenia. Tutaj najprawdopodobniej no, taki kotek. Może to jest jakiś lisek. Zabawka taka. Jakaś sól. Tutaj jakiś aneks kuchenny. Aczkolwiek to całe to pomieszczenie najprawdopodobniej było kuchnią po prostu. Bo mamy ogromny piec. Pójdźmy sobie tutaj, tu jest łazienka. Tak, już wszystko pokradzione. Tu jeszcze mamy pastę, ale niemiecką. Tu do mycia. Jakiś bank, ale to czeski w ogóle. Dezodorant. Co tam mamy za dezodorant? Nie wiem. Obrócimy sobie go mimo wszystko i zobaczycie, co tam
Champ d'amour. Maskarad. Takie coś. I taka szczotka do mycia pleców. No i ubikacja już ukradziona. Tam mamy... tu mamy... Dziwne, bo to jest okienko, a tam jest ślepo, nie wiadomo co tam jest. Jakieś inne pomieszczenie gospodarcze z tego co widzę, jak podświetlam. Mamy delniczkę, gąbka i jakieś fragmenty prysznica. Nie wygląda to jakoś tak nienowocześnie, powiem Ci, ta łazienka. Nie, to takie lata 90, nie? No właśnie. Dezodorant jeszcze pachnie, bo sobie. Tak? Dobra, to idziemy dalej. Tu jakieś... O, to wygląda strasznie. Kolejne pomieszczenie. Chyba te, które okno wychodzi z łazienki. Tu przejdziemy szybciutko, żeby nie kręcić tego. Aha, tu była kotłownia po prostu. Kotłownia. Mnóstwo szczotek. Piec. Jakieś butelki po piwie czeskim. Tutaj. A i tędy jest łazienka. Tak to wygląda. Tu kolejne jakieś przejście. Mnóstwo jest takich tutaj mnóstwo przejść, zakamarków, jakieś drzwi i tu są te, tutaj jest łazienka po prostu. Tu zerkniemy sobie. No, czeska becherowka z tego co tutaj widzę. No gospodarstwo jest naprawdę spore, no, ale ogromne, no. No ale z drugiej strony... w którą stronę pójść, tak... No tak próbujemy po prostu dookoła się przedostać. Jednocześnie cały czas mamy na uwadze, że zawsze ktoś może być. Stara lodówka. Przejdę sobie tutaj do tego pomieszczenia takiego niskiego. Podłoga drewniana. Aha, tu jakieś ptaki było, ptactwo. Czuć gołębiem, więc być może tutaj były gołębie hodowane. I tam jakieś ptactwo, jakaś klatka. Taka, ale tu jest ta podłoga dziwnie miękka, więc wyjdę stąd. Przejdę sobie tutaj. Tu zejście do piwnicy. Piwnica sucha dosyć. Jak widzicie. Te parasole. Tu mamy taką ryczkę i skórzany płaszcz i mnóstwo takich ubiorów raczej do pracy, pracowniczych takich. Tu wejście na górę. Jeden schodek jest troszeczkę taki uszkodzony, ale zobaczymy, może mimo wszystko da się wejść. Fajne, że te ławeczki takie kiedyś były. Się siedziało przed domem albo po prostu służyły do dojenia krów. Tu kolejne pomieszczenie. No dobrze, spróbuję sobie zajrzeć, jak wyglądają te schody od tej strony. Jak to tutaj w ogóle wygląda. Tu kolejne pomieszczenia. Kolejne pomieszczenia. To, że wszystko tu jest tutaj wybrzuszyło, zobaczcie. Więc tu ta podłoga może być nieciekawa, aczkolwiek myślę, że pod spodem nie ma jakiegoś spektakularnego. Bałbym się, gdyby to było u góry, ale spójrzcie na ten piec. Ten piec jest no, praktycznie zachowany. Ma wloty na dogrzewanie posiłków. Tutaj jest do suszenia pewnych rzeczy.
Stół ogromny. Przejdźmy sobie dalej do kolejnego pomieszczenia. Tu jest mnóstwo innych drzwi. Tu jest zejście kolejne do piwnicy, do innej piwnicy. Czyli tych... No nie wiem. W każdym razie tych drzwi, pomieszczeń. Aha, tu było kolejne wyjście na zewnątrz, tędy. Tu jest jakieś dosyć murowane, więc spróbuję tu wejść. Tu była jakaś piwniczka chyba na jakieś wino czy coś takiego. Ale nie, tu znowu są jakieś rzeczy takie rolnicze. Przygotowane pełno butelek. Myślę, że to mogła być taka piwniczka. Taka tego typu. Tu wejście na górę. Nie wiem, czy dobrze zrobimy, jak tam pójdziemy. Jest to bardzo zniszczone. No. Tam jest jeszcze jedno wejście, już tylko teraz kwestia, które są lepsze. No i pytanie, czy doprowadzi nas do tego samego miejsca. No właśnie. Wiesz co, to nie wyglądają jakoś tak najgorzej. No tak, ale mimo wszystko. Dziwne to jest, powiem Ci. Mnóstwo pomieszczeń. Mnóstwo. Piwnice, piwniczki, spiżarki. Tak to wygląda. No nie wiem, może spróbuję po prostu tam wejść. No tam u góry raczej jest coś takiego jak strych. Tak mi się to wydaje. Wiesz? Nie wiem, co tam jest, ale jakieś drzwi na jakieś piętro. Można by się pokusić o wejście. Nie, możesz, myślę, że możesz wejść, tylko musisz uważać. Dziwne. Dobra, to idę. Tylko na boki, nie? O kurde, tu się zawala, wiesz? Ale widać, że... W sumie nie wiem, co widać. Lepiej jakby... Śmierdzi przeokrutnie. No. Słuchajcie, tutaj suszyło się mięso najprawdopodobniej. Jest mnóstwo haków. A, śmierdzi. No, chyba stąd pójdziemy. Najprawdopodobniej tu coś zdechło. Chodźcie, idziemy stąd. Nie jest to przyjemne tutaj po prostu. Wiesz? Zastanawiam się, co tutaj jest w tym pomieszczeniu. Nie, tam nie ma nic. Tam są słoiki, pełno słoików jest. Mhm. Więc tutaj też nic nie ma. Więc tak to wygląda. Okej. Myślisz, że możemy zejść, jak tu już jesteśmy W tym miejscu? No to ja zejdę pierwszy. Zobaczę, co tu jest. Tu akurat jest stabilnie. Możemy zobaczyć. No tu jest po prostu piwniczka, w której nie ma nic takiego. Ale są haki na pewno znowu na mięso, na kiełbasy, na szynkę. Co tam wtedy robili? To jest taka piwniczka po prostu. O, kurde. Walnąłem się w łeb. Straszne. No. O. No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Tu sobie przejdziemy. Te schody są w bardzo złym stanie. Chyba gorsze niż tamte.
cokolwiek. Aha. No i ten jest newralgiczny, a ten następny to już w ogóle. Ja wiem. A ten? Lepszy jest, nie? Słabo. Troszkę to inaczej wygląda, niż sobie to wyobrażałem. O nie, tutaj już są schody bardzo zniszczone. Aczkolwiek... Nie wiem. Z tego miejsca niebezpiecznego chciałbym podziękować kanałowi SRC Urbex za to miejsce. Jakaś dziura. A co tam jest? No te pokoje, to dosyć niebezpiecznie to wygląda, powiem. Oj, nie. Oj, słuchajcie, schodzę. Tam podłoga jest już tak miękka, że bym się nie trzymał tego, to bym wpadł. I teraz musisz mnie asekurować i powiedzieć mi... Tam gdzie są rękawiczki. Co? Rękawiczki, Kajusz. No. Daj może latarę, bo musiałbyś się trzymać ścian. Nie, dobra. Tylko musisz mi powiedzieć, który ten newralgiczny jest. Ten jest bez tego spodu, a ten się cały chwieje. Który jest bez spodu? Ten jest bez spodu, Ten? następny, ten. A ten? Ten jest cały, No. a ten jest taki, wiesz. To Mhm. musisz mieć to na uwadze. Który? Na tym bym nie stawała, chociaż on jest podparty belkami. Mhm. Więc on tak naprawdę nie ma tego dołu, Dobra. ale Czekaj. jest podparty. Czekaj. Okej. Tam jest podłoga, która po prostu się tak ugina. A co tam jest ciekawego? Dużo jakichś takich mebli, ale nie to co na dole. Jest poniszczone wszystko, poprzewracane. Tam może być coś ciekawego, owszem, ale no po tylu latach chyba się to no nie uda. Ale jasno. Duszno. Ale widzisz, tu jest też wychodzone. Myślisz, że zwierzęta chodzą tędy? Chociaż no ktoś musi chodzić i tutaj też są jakieś takie sprzęty. To jest w ogóle wejście na górę. Mnóstwo tu jest takich sprzętów. Zobaczcie. Takich rolniczych, ale takich bardzo starych. W tym sianie mam nadzieję, że się nie zawalę. To zobaczcie, jaki jestem brudny. Ale no tak to jest. Popatrzcie tutaj. Tutaj jest mnóstwo tego. Nie wiem jak się to nazywa, ale jest to na pewno stare. Tutaj też rolnicze, ale też sanie są. Dużo tu jest takich rzeczy. I tutaj jak spojrzycie, zobaczcie na to na przykład. To są sanie. Po prostu sanie. Jest jakaś taczka. Wyjście na pole. Najprawdopodobniej tędy wyjeżdżali na pole. Tak to musiało wyglądać. Latarka mi się rozładowuje, bo akurat latarki nie podładowałem. Dobrze, że stamtąd już wyszliśmy. A to ja ci dam panel, spokojnie. No widzisz, już się rozładowuje. Na czerwono świeci. Jak chcesz, to masz. Myślałem, że to jakiś motocykl tutaj podjechał, a to jest mucha po prostu, czy jakaś pszczoła. Jakaś ogromna. No. Tą latarkę bym schował. Przytrzymasz może mi? No bo ona już raczej nic nie... Nie, rozładowała się. Jest tak? Kto? Latarka. A tak. Myślałem, że kamerka się też rozładowała. Nie, Patrząc na kamerka tą jeszcze górę, ma.
to tam też jest tak nieciekawie, powiem Ci. No widzę. Bo znaczy nie będę jakoś tam wchodził specjalnie, żeby... Bo to jest dziur dużo. Ale chciałem tam tylko zerknąć po prostu. Co tam ewentualnie ciekawego jest. Więc pozwól. Nie no, tutaj ktoś musi chodzić. Zwierzęta, mówię Ci. I zwierzęta już tu przychodzą? No. No dobra. W takim razie ja idę na górę zobaczyć, dobra? Co tutaj mogę Wam pokazać po prostu. O, takie coś i próbujemy wejść na górę. To jest akurat ceglane, więc zawsze mam taki strach, że jak wchodzę gdzieś na górę, to boję się, że nagle wyskoczy mi jakieś zwierzę, bo wystraszę je. Tu jest dosyć pochyłe to wszystko. Tu mamy ślady po jakichś osach. Mnóstwo tego tutaj jest. Zobaczcie, ciężko to w ogóle oświetlić. Mam i lampkę z GoPro i panel. I ciężko naprawdę to oświetlić, żeby Wam to pokazać, ale myślę, że tyle wystarczy. Ja po tym nie będę chodził, bo widać ewidentnie, że jest to dosyć newralgiczne i całkiem możliwe, że gdybym na to zaczął po tym chodzić, to by się stało co tutaj z tym miejscem, więc zejdę sobie na dół. Tym bardziej, że atrakcyjność tutaj tego jest, no nie jest fotogeniczna, a bardzo ciężko się po tym schodzi, bo jest to takie no, strome, więc boję się, że mimo, że to jest z cegły, to może się to wszystko zapalić. Jak tam u góry? Wiesz co, tam po prostu nie ma nic, wyczyszczone, wiesz. A i tu dziwny zapach tutaj jest. Zobaczcie, jak tam ta krokwia się zawala, także bardzo dobrze, że nie wszedłem jednak tamtędy. Tu mamy jakąś miarkę, szuflę taką. Nie wiem co to, do czego miało to służyć. Tutaj to wygląda jak nowe, jakby ktoś sobie... Zobacz. No ja to chyba tylko tak wzmocnił, wiesz? Ale pytanie, kiedy to wzmocnił, bo to tak wygląda niedawno. Tutaj najprawdopodobniej była stajnia, gdzie były krowy, ale... Krowy, wiesz, myślę. Krowy, nie? Konie. No, konia to jest trochę nisko. Za nisko, dokładnie. Ale mocno to się już tutaj zawala. Naprawdę mocno się zawala. Dobra, wyjdziemy stąd. Tu mnie najbardziej zaintrygowało to, że no jest bardzo ładne krzesło, najprawdopodobniej zabrane z tego domu. Ale tutaj jest papier toaletowy. No nie wiem, ktoś po prostu... I tutaj piwnica, aczkolwiek ona też jest taka, że za chwilę się może zawalić. Więc ja Wam tylko pokażę troszeczkę. Nie będę tam wchodził, bo to jest zbyt duże ryzyko. Tym bardziej, że tam nawet podłoga pęka, jak widzicie. Wygląda to troszeczkę w takiej opuszczonej kopalni. Tam jakieś stare deski, beczki. Po bokach jeszcze zerkniemy. Ale jest to zbyt duże ryzyko, więc ja tam nie będę podchodził. Mnóstwo różnych rzeczy. Tak dziwnie, nie? I tutaj do tego gospodarstwa może się tędy wjeżdżało. Co ty myślisz? Wyjazd na pole na przykład. Mógł być wyjazd na pole. Tak to przynajmniej wygląda przez szpary w tych deskach. Bardzo mi się podoba ten twój taki warkocz. Albo mi te kłaki wpadają, No. musiałam tak zrobić. Tutaj inne stodoły. Ale myślę, że może jakoś miejscowi tutaj spacerują. No bo zobacz jednak. Znaczy ja wiem, że może myśmy częściowo teraz to zrobili. Ale to już było wychodzone. Ale było wychodzone. Chyba że zwierzęta faktycznie. Bo tutaj też widzisz. A i tutaj też są sprzęty rolnicze. I to takie naprawdę fajne. Wow! Normalnie skansen. Słuchajcie, normalnie skansen. Mamy ogromne... Oj, tam jakieś zwierzę? Tak? Słyszę, no.
takie syknięcie, wiesz? Słyszałam. To mogą być kuny. Kuna raczej tak, bo tam mamy takie coś jakby mieszkanko. Och, tam będą całe kolonie, wiesz? Tak, tak, więc tutaj będziemy tylko na chwilę, żeby wam to pokazać, bo nie chcielibyśmy rozwścieczyć kun. One potrafią być naprawdę upierdliwe, ale zobaczycie te koła, zobaczcie jak one wyglądają. Te koła, te narzędzia rolnicze. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Tu jakieś też szczurki, jakieś myszki mogą być. Mnóstwo tego tutaj jest. Te drewno jeszcze wcale nie jest tak źle zachowane, słuchajcie. Jak są tu specjaliści od narzędzi rolniczych, to co to jest na przykład, słuchajcie, co to jest? Odświetlę wam to jeszcze. Albo tutaj stare koła jakieś zamachowe. To są jakieś siewniki chyba. I to wcale nie takie stare. Tutaj jakiś napęd na łańcuch jak u roweru. Tam też jakiś siewnik. Tam z takich starych furmanek jeszcze są. Tak myślę, że to jest furmanek, tak mi się to kojarzy. Z taką literką H. Oj, tam coś skoczyło, ale to raczej jakaś taka myszka. Raczej nic z tego, ale zobaczcie jak tu ładnie wygląda to pole. Jak te pole wygląda. Wow. I wokół to wszystko było uprawiane przez tych rolników tutaj mieszkających. No to są na pewno siewniki, myślę, wiesz? To nie? Tak. Wiesz, ja tam się... To jest takie No. chyba wielkie do zaorania, co? Do orania taka orka. Albo też do zbierania czegoś. Bo tak jakoś, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć co to jest do końca. Tutaj jakiś silnik musiał być, tu się coś obracało. Tak, tu coś się mieliło. To może być taka nowoczesna sieczkarnia. Wiesz? Nowoczesna, to bym tak nie przesadziła. Znaczy, no, nowoczesna jak na tamte czasy. Ale cały czas słyszę tam jakieś takie piskanie. Więc jak tylko Ola zrobi tu jeszcze parę zdjęć, to będziemy stąd wychodzić. No robi wrażenie. Robi wrażenie to miejsce. Tam jeszcze są jakieś takie rzeczy, które zostały zapewne zrobione przez mieszkających tutaj rolników. Piękne miejsce. Naprawdę piękne miejsce. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Takie opuszczone gospodarstwo. Pójdziemy sobie teraz nad rzekę. Zastanawiam się, jak ta woda mogła być doprowadzona do tego młyna. Czy on mimo wszystko nie był wodny? No bo tak, rzeka jest tutaj i to jest cały czas to samo koryto. No właśnie nie wiem do To końca. daleko. Nie wiem do końca jak to było, bo ona jest naprawdę blisko. Być może te koło Tak, ale było no jednak mimo wszystko tak przez pociągnięte. drogę, wiesz. No może. A dasz radę tam przejść w ogóle? Ja już tam byłam. Byłaś i da się tam radę zejść? Chodź. No to super, no to powiem ci fajnie. Trzeba tak na wysokości samochodu Mhm. tutaj. I tam zobaczysz to rozlewisko. Nie umiem się Niesamowite. doczekać. Ja wiem, że teraz No. wyglądam jak jakiś idiota z tą maską pod spodem. Wow, tutaj jest przejście. To wam powiem, super. Pokażemy wam tą rzekę. I tam widzę. Oj, tak. Wow. No I coś widzisz pięknego. Ten betonowy próg taki. Tak. No, I ona tak zakręca i jak jest bardzo dużo, ja teraz głośniej będę mówił, bo nie wiadomo czy nas słychać, ale ona tak jak zakręca, to tu czasami jest wszystko zalane, dlatego teraz jest suche, widzicie to? Że ona tamtędy się przelewa. Czy to jest po to, pewnie pod jakimś kątem, żeby ta woda zakręcała. Tak to jest wymyślone, tak mi się wydaje, no nie wiem, nie jestem specjalistą to jest dla mnie to jest hydrozagadka. Jesteśmy w korycie rzeki. No nie mogę zdradzić jakie to jest koryto rzeki, ale w każdym razie na pewno jest głęboko. Wygląda to niesamowicie. Nie wiem czy w ogóle mnie słychać, ale jeżeli
nie słychać, to dla takich chwil warto żyć. Naprawdę, przejechaliśmy tu kawał spory drogi, ale było warto. Ola zadowolona, robi przebitki, jest wodospad, taki Niagara. No, jaki Elvis Presley, taka Niagara. No i tutaj po środku rzeki, koryta rzeki, chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Do następnego piątku. Bye! Jak to jest w ogóle? A jak to po czesku? Nasledano. Tak? Chyba tak. A jak się pomyliłem i to możecie się śmiać naprawdę, bo no nie umiem czeskiego. Ale jak się nie pomylił, to się też możecie śmiać. Nasledano. Chyba. No, na razie, cześć. Ahoj, wiem, że jest cześć.